Ludzie zamykają słowo wiedźma w bardzo takim wąskim kadrze, takim ludowym, prastarym, szamańskim. To, że ktoś mówi wiedźma, to, że ktoś mówi, no ale pani się nie gniewa za to, nie gniewam się. Wiedźma to jest wiedząca. Tylko to powolutku musi się zmienić w ludzkich głowach. To powolutku musi jakby dojrzeć w każdym człowieku, że wiedźma ma się opiekować, ma być dla człowieka, a nie straszyć. Rozmawianie o naturze jest bardzo trudnym tematem, bo jak w czymś się jest od dziecka, w gospodarstwie, gdzie ciągle jest się w polu, między zwierzętami, gdzie ciągle jakby słyszy się ptaki, czuje się wiatr, wodę, jest się w słońcu i w dzień, i w nocy, i w pogodzie, i niepogodzie, to jest jakby naturalne. I dla mnie mówienie jakby o naturze jest taką rzeczą, jak mówienie o oddychaniu. Moje korzenie są z Nadbiebrzy i jakby po latach znów w niej się zakochałam, tak troszkę inaczej, tak na nowo, tak świadomie, bo wcześniej to po prostu łaziłam, jakieś łąki, jakieś rzeka, jakieś bagna, normalne, tak? Ta natura jakby znów we mnie jest, ale bardziej świadomie. Było od zawsze, to było dla mnie takie normalne, a teraz jakby świadomie zauważyłam ją w pełni, ten cud, jakim jest rzeka Biebrza. Ta dolina jest to po prostu prastara kolebka ptaków i zwierząt. Ale biedaki walczą, znosi je. Gdzie człowiek jest jakby współtworzycielem, ale też współbiorcą tego cudu. Ta natura, ta rzeka, te łąki bez człowieka nie istnieją. I w tym związku zakochałam się najbardziej. Generalnie Biebrza to jest takim, jak matka dla mnie. Nauczyła mnie spokoju, nauczyła mnie czekać, nauczyła mnie czułości, nauczyła mnie tego, że wszystko dzieje się w swoim czasie. Uczy mnie też kobiecości, tak, że kobieta jest jakby tworem nie do okiełznania, tak jak i Biebrza. Niby powolna, spokojna, a robi swoje, a wszystko jest jej posłuszne. Ludzie na wiosnę stają na jej brzegu, pytają, no, kiedy odda łąki, a kiedy krowy będzie można puścić. My tutaj i przewodnicy, i miejscowi rolnicy, i nawet naukowcy, ornitolodzy, wszyscy żyją w rytmie tej rzeki. Wszyscy muszą jakby szanować jej zasady i według tych zasad poruszać się i żyć. Za to kocham Biebrze, że jest po prostu wolna. Ja w życiu miałam dużo marzeń i zero planów. Nigdy nie wiedziałam tak naprawdę, co chcę, gdzie zmierzam, co chcę zrobić. Wszystko, co przychodzi do mnie, to przychodzi do mnie tak po prostu. Mogę powiedzieć przypadkowo. Aczkolwiek był taki moment w moim życiu, gdy powiedziałam, że już nie dam rady. Miałam kilo ryżu,
czy kaszy i po prostu stwierdziłam, że już nie mogę, nie daję rady, nie mam siły, tak? Jestem sama z 3 dzieci po rozwodzie, w domu, który całą górę miał spaloną, bo tylko na takim nie było stać. I powiedziałam, poddaję się, potrzebuję pomocy. Tak w powietrze, tak po prostu. Masz tu stać, póki żyję. Stare bajki. Nie planowałam tu być. No i to miejsce zagadało do mnie. W jakiś taki dziwny sposób poczułam się, że jestem tu na miejscu, aczkolwiek ten dom miał być po prostu i jest tak naprawdę prezentem dla mojej córki. Jest to spełnienie jej marzenia o domku na uboczu. Moją taką pasją jest spełnianie czyichś życzeń. I to sprawia, że jestem tu, gdzie jestem. To miejsce ma być takim i dla miejscowych, i dla ludzi z całego świata miejscem otwartym. Staram się przekazywać ludziom wiedzę i przeżycia, które są związane z dawnymi świętami. Nasze korzenie jest to nasza podstawa. Nie należy zostawać w przeszłości, ale należy czerpać z niej wiedzę. Warto wiedzieć, kim się jest. Staramy się dać ludziom dotknąć takich rzeczy, które im się wydają, że nie, to nie dla mnie, to w ogóle nie, jakby to jest inny świat. I człowiek dostaje w ręce ogień i nagle zaczyna się w nim zakochiwać. Po to te miejsca są, by uczyć również ludzi różnych rzeczy. Przy okazji my też uczymy się wielu różnych rzeczy od ludzi. A to jest sklep, tak zwana sklepiona piwnica. Jak się do środka zagląda, jest zwykła podłoga. Ale jak uniesiesz deski, które się na wejściu, to się ukazuje piwnica pod ziemią. Sklep. Jeden z ostatnich świadków przeszłości. Dla jednych ludzi to jest starość, to jest rozwalić, postawić porządne, a dla innych jest to świadek przeszłości, jak ludzie sobie radzili, jak mieszkali, jak tworzyli. Tego więcej nie będzie. Te rzeczy umierają, odchodzą razem z ich gospodarzami. Tuż po nich, długo nie postoją. Bo takie miejsca żyją, dopóki ktoś w nich żyje. Też ta chata umiera. Ja jako wiedźma jestem sama, ale z drugiej strony mam cudowne zaplecze. Moim cudownym zapleczem jest moja rodzina, moje dzieciaki. I tak jakby to moja kochana rodzinka, która stoi zawsze za mną, jest jakby bez nich chyba nic. Oprócz moich dzieciaków są też cudowni ludzie. Cudowni ludzie, którzy bardzo mnie wspierają, którzy wierzą w to, co robię. Są dla mnie jakby udowodnieniem tego, że w ludzi wierzyć trzeba. Są dla mnie takim symbolem otwartego ludzkiego serca. Kocham ich nade wszystko i jestem im bardzo wdzięczna, bo wiele rzeczy nie wydarzyłoby się bez nich. To jest taka moja wielka, cudowna gwardia ludzi, którzy stoją za mną, którzy wierzą w to, co robię i wspierają mnie nie tylko duchowo, ale też wiele rzeczy, które tu do nas, tutaj dookoła są, wiele czynności, które się tutaj dzieje, to jest ich dzieło.
Zarazem. Lepiej, żeby stały, żeby to było bezpieczne miejsce. Bo kiedyś ktoś powiedział mi, że świata nie zmienisz. A ja, nie mając wtedy nic, przyparta do ściany, powiedziałam, a właśnie, że zmienię. I to wszystko, co robię, te wszystkie moje aktywności są po to, by zdobyć jak największą wiedzę, po to, żeby móc rozmawiać. To jest po prostu środek do możliwości wpływania na otoczenie, na świat. To już niepotrzebne. Mi będzie raźniej. Zawsze się zastanawiałam, kim jestem i po co jestem. I znów wracam do tego. Jestem dla ludzi.